Dzień dobry moi drodzy. Ostatnio dużo dostawałem zapytań odnośnie tego, jak wykonuję ten efekt grota, który wcześniej publikowałem. Właśnie dzisiaj odpowiadam na te zapytanie. Będę robił ten efekt grota w kolorze czarnym. Moim zdaniem on w kolorze czarnym najbardziej wyrazisty. Po pierwsze, żeby nie zabierać dużo Państwa czasu, pokażę, jak wykonuję tę ostatnią dekoracyjną warstwę. Ponieważ te wszystkie przygotowania Państwo możecie zobaczyć we wcześniejszym filmiku, który publikowałem na temat położenia grubych struktur. Filmik się nazywa "Jak zrobić głęboką strukturę małą ilością tynku". Więc proszę tam spojrzeć. Tutaj, tak jak wcześniej było robione, grunt podbarwiałem, ponieważ w niektórych miejscach ta pierwsza warstwa może przyświecać się, a w związku z tym, że ona nie będzie całkowicie pokryta drugą warstwą, to te zarysowania mogą być widoczne, więc jest sens podbarwić ten grunt. I pierwszą warstwę tynku nakładałem chropowato, żeby ona zatrzymywała tynk drugiej warstwy i również tworzyła bardziej taką głęboką, wyrazistą strukturę. No, a teraz będę nakładał tą drugą dekoracyjną warstwę. Będę stosował tynk mój, który nazywa się Marmarina Palladino. Teraz tak, ten efekt wykonuje się, jeśli na małych powierzchniach, to zwykle za pomocą dwóch pacek. Ja tutaj biorę jedną plastikową, drugą metalową, albo jeszcze na dużych powierzchniach stosuję taką tackę. Niektórzy wykonawcy jeszcze nazywają to krugulec. Robimy w ten sposób. Na pierwszą warstwę, na pierwszą packę nakładamy, no tutaj nieduża powierzchnia, więc ten krugulec tylko będzie przeszkadzał. Na dużej powierzchni oczywiście z tacą dużo wygodniej pracować, tym bardziej jeśli stoi człowiek na drabinie i trzeba, nanosimy tynk na pacę takim niegrubą warstwą, jednolitą warstwą. Tak, mamy ten tynk. Żeby ta warstwa tylko była równa, dlatego że teraz będziemy robili tak jakby i teraz tak, mamy tą strukturę i teraz nie mocno, zaczynając od tej części, która u nas taka będzie wyrazista i chropowata, nanosimy ten tynk w tych miejscach. Nie trzeba tego tynku za dużo dawać, tym bardziej, że on później przy nagladzaniu jeszcze bardziej zajmie więcej powierzchni. I znowuż, jak w tamtym filmiku na temat tej grubej struktury tynku, małą ilością tynku, zawsze można dołożyć, jeśli będzie za mało. Już trzeba dołożyć na packę. Znowu robimy taką strukturę. Tak. I zostawimy, żeby to podeschło i później to nagladzimy. A reszta tak jak i normalnie jakiś beton, tynk, to po prostu nakładamy normalnie, standardowo pacą.
teraz odczekać, aż ten tynk zacznie podsychać. On musi podesnąć do takiego stanu, żeby jego można było łatwiej nagladzać, żeby on nie ściągał się pod pacą. Czyli musimy trochę odczekać, żeby on nam złapał ten tynk i będziemy jego dalej nagladzali. Także do zobaczenia za parę minut. Znaczy, podsumując, ten efekt nanosimy za pomocą dwóch pacek, tak jedną z drugą robimy małą strukturkę na pacę, którą będziemy nakładali i lekko przenosimy tą strukturkę na powierzchnię, nie bardzo mocno cisnąć pacą. Czasem nawet dotykamy tylko samym tynkiem, żeby lekko przenieść tą strukturkę z pacy na powierzchnię. I zależy od tego, jak grubą tą strukturę szeroką chcemy zrobić, taką moc ciśnienia pacy dobieramy. Czyli jeśli chcemy, żeby ta była strukturka jak najbardziej drobna, to lekko dotykamy tylko samym tynkiem do powierzchni. Jeśli chcemy, żeby była ona grubsza, to mocniej uderzamy. No, na dużej powierzchni, tak jak mówiłem, zwykle stosuję, tym bardziej jeśli na drabinie pracuję, to zwykle stosuję taką tackę. Te wszystkie narzędzia, w razie czego też mam na swojej stronie internetowej, Państwo możecie zobaczyć. Czyli nanoszę tą strukturę, nabieram pacą i później przenoszę na powierzchnię. Wszystko jasne. I teraz ten tynk nam już lekko podesnął i teraz jego będziemy nagladzali. No i tak jak zwykle przy betonach, zwykle nagladzam packą plastikową. Lubię nagladzać packą plastikową, ponieważ ona nie przyklei się do powierzchni, tak jak przyklei się paca metalowa. I plus jeszcze jak na płasko nagladzamy, to ta paca plastikowa wychwytuje te wszystkie ziarenka z tynku i robi też dodatkową taką strukturę. Czyli na płasko normalnie teraz nagladzamy materiał. Jeśli on już gdzieś za mocno podesnie i już na płasko nie za bardzo się daje nam nagladzać, no to wtedy można jeszcze dodatkowo takim w sposób klasyczny podgładzić. Te ruchy nie powinno być bardzo szerokie, ponieważ jeśli bardzo szerokie, to można narobić rys. Znowuż to zależy od tego, jak mocno podeschła nam powierzchnia tynku. No, w niektórych miejscach można jeszcze tak podgładzić standardowo. Tylko warto pamiętać, że jak przy nakładaniu tego tynku, tak i przy nagladzaniu trzeba śledzić, żeby nie zostawały nam widoczny rysunek po pacy. Może zostawić. O. To już za mocno nam podesło i już ciężko nagladzać. Nawet jeśli przy nagladzaniu my widzimy, że gdzie-nigdzie nam trochę brakuje tego materiału, to zawsze można lekko, ostrożnie dołożyć, i żeby nie popsuć cały wzór, cały efekt. I gładzić zawsze lepiej w różne strony, bo tynk może ściągać się i znowuż jeszcze zależy od koloru i tak dalej. Jeśli gładzić w jedną stronę zawsze, to może być tak, że po wyschnięciu będzie widać taki jakby kierunek fali tego tynku. I żeby tego uniknąć, każdy tynk, nie tylko ten i nie tylko ten efekt, a przy różnych efektach i przy różnych tynkach lepiej gładzić w różne strony. Tynk jest nagladzony,
On teraz musi wyschnąć. No i impregnacja, tak jak w tamtym filmiku pokazywałem poprzednim, też ten czarny tynk, też tak samo impregnujemy zawsze od dołu do góry. Czyli to przy każdym tynku, moim zdaniem, ta sama metoda impregnacji. Także mam nadzieję, że ta krótka wiedza Państwu się przyda, ponieważ ten efekt można robić jak cały efekt na całej ścianie, jak tak również używać tego efektu do takich tak zwanych efektów mieszanych przy tworzeniu innych różnych efektów. Czyli to może być tak jakby jak składnik jakiegoś dużego całego efektu. Mam nadzieję, że to Państwu posłuży. Będę wdzięczny za polubienie mojego kanału, za polubienie tego tynku. Będę wdzięczny za subskrypcję mojego kanału. Zobaczymy się w kolejnych moich filmikach. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.